Zrobimy Państwu remont na swój koszt, tak? Wy sobie wybierzecie kwiatki, a my za to zapłacimy, wkalkulujemy to w całość Waszych zobowiązań finansowych. Tak jak mówisz, no i to wszystko są pieniądze, tak? To się wszystko opiera o pieniądze od początku do końca. Jak ten fit-out będzie wyglądał, ta aranżacja, budowa, przebudowa. Mam znajomego, który zwykł mawiać, że gdy szykujesz się do remontu i masz pewien budżet na ten remont, to pomnóż go razy 2 i wtedy może się zmieścisz. Gdybym miał mówić językiem budowlanym, to użyłbym bardziej sformułowania polegającego na zagęszczeniu ruchów. Drodzy Państwo, skupimy się na tych najważniejszych zapisach umownych, jeśli chodzi o pracę, umowy na roboty budowlane, prace remontowo-budowlane. To, co najbardziej trzeba zwrócić uwagę. Jest bardzo dużo tych rzeczy, ale dzisiaj na tym najważniejsze. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło móc ponownie gościć moją koleżankę Agnieszkę Sławomirską, Head of Galaxy, Galaktyka Nieruchomości. Ja nazywam się Maciej Boryczko i zapraszam do zapoznania się z naszym wywiadem, z naszą rozmową. Mam nadzieję, że będzie równie interesująca jak poprzednia. Maciek, dzięki za zaproszenie. Cześć wszystkim. Dzisiaj umówiliśmy się tak dość ogólnie na rozmowę na temat fit-outów. Fit-outy, wykończenie, prace wykończeniowe, wykańczanie, grudzień, ciężki okres, dużo pracy. To wszystko jakoś tak się zebrało, by porozmawiać na temat fit-outów. Agnieszka, to jest Twój chleb powszedni, Twoja branża. Powiedz proszę, czym są fit-outy? Zacznijmy może od tak ogólnej kwestii. Maciek, dobrze, że o to zapytałeś, bo domyślam się, że nie wszyscy nasi widzowie wiedzą, czym właśnie są fit-outy, bo to, na co mówimy fit-outy po branżowemu w branży nieruchomości, to są prace aranżacyjne, wykończeniowe, remontowo-budowlane, a jeszcze bardziej upraszczając, to są wszelkie prace takie, które na przykład robimy w domu, gdzie coś odświeżamy, remontujemy, przebudowujemy i takie same prace są w biurach, w centrach handlowych, w obiektach komercyjnych, we wszystkich nieruchomościach. Więc w nieruchomościach komercyjnych mówimy na nie fit-outy, po branży. A w domu remont. A w domu remont, tak. Okej. Jest to bardzo, bardzo pojemne sformułowanie. Dziś chyba najchętniej porozmawiałbym o tym wycinku biurowym, chociaż pewnie to pojęcie i te prace, ten wycinek aktywności ma zastosowanie do wszystkich dziedzin, czyli do magazynów, do retailu, przy czym przy biurach chyba jest tak, nie wiem czy się zgodzisz, że te umowy są najciekawsze i ta relacja jest najciekawsza, dlatego że tutaj dochodzi najczęściej do interakcji między różnymi podmiotami, tymi interesariuszami rynku. Myślę, że we wszystkich nieruchomościach to jest ciekawe, w każdym typie nieruchomości na swój sposób, dlatego że według innego modelu trochę się to odbywa. Co mam na myśli? To, że na przykład w biurach, czyli w takich budynkach, w których teraz jesteśmy, w biurowcu, zwykle jest tak, że właściciel nie odpuszcza fit-outu. Co mam na myśli? To, że to właściciel decyduje, trzyma wszystko w garści. Tak, trzyma w garści, to on zwykle podpisuje umowę z wykonawcą, ale ustalając oczywiście, jak ten fit-out, jak to Wasze biuro tutaj ma wyglądać ostatecznie. W centrach handlowych jest już inaczej. Tutaj najemcy podpisują umowy. Dlaczego? Dlatego, że zwykle są to sieciówki, gdzie lokale są powtarzalne, powinny wyglądać według danego schematu, być identyczne w różnych lokalizacjach. Więc najemca najlepiej wie, jak to sobie zorganizować, ma swoje ekipy, tak, ma dokładnie swój tak. pomysł na to, jak to powinno działać, więc to rzeczywiście jest w biurach trochę inaczej. Natomiast no, to też wymaga ułożenia się pomiędzy tą firmą, nazwijmy to kolokwialnie fit-outową, najemcą, a wynajmującym, no bo na koniec dnia płaci za to. No właśnie, kto za to płaci? Jak to jest? Bardzo różnie. Zwykle płaci właściciel, zwłaszcza w obecnych czasach, zwłaszcza jeżeli mówimy o budynkach biurowych, dlatego, że jest to forma takiego teasera, chciałam powiedzieć, ale dzięki, że powiedziałeś po polsku, jest to forma zachęty. Fit-out, teaser, tych pojęć takich anglosaskich jest bardzo dużo. Zrobimy Państwu remont na swój koszt, tak? Wy sobie wybierzecie kwiatki, a my za to zapłacimy, wkalkulujemy to w całość Waszych zobowiązań finansowych. To już jest inna kwestia, tak? Natomiast my płacimy.
Modele są różne, tak? To ostatecznie kto za co płaci, to jest wszystko do domówienia. Jak to w prawie cywilnym, Tak. strony się domawiają, jak ma umowa wyglądać. Bo to może być generalnie tak, że robi to wynajmujący, czyli to on ponosi koszty bezpośrednio, a najemca wchodzi na gotowe. Może być pewnie też tak, że to najemca organizuje sobie te prace pod kontrolą wynajmującego, płacąc za nie, a później otrzymując zwrot. I pewnie te dwa modele są najpopularniejsze, przynajmniej mnie się tak wydaje, najczęściej z takimi się spotykałem. Tak, Maciek, tak jest jak mówisz i często jest tak, że jeżeli najemca chce jakieś rzeczy dodatkowe mieć poza na przykład tym budżetem, który ma wynajmujący przeznaczony, tak zwany fit-out contribution to się nazywa, kontrybucja, to na przykład chcecie mieć jakieś wyjątkowe kwiaty w lokalu, tak? Wszystko, tak? Dzisiaj to jest obsługa 360 stopni, czyli wynajmujący robi lokal dla najemcy pod klucz i co ten najemca sobie zażyczy, że tam ma być, to się domawiamy, mają być złote klamki, to są złote klamki. I za te ekstra rzeczy często jest tak, że na przykład dopłaca najemca. No tutaj, tak jak wspomniałeś, modele są różne i te dwa dominujące. Okej, no i spotkałem się z tym, że często strony umawiają się w ten sposób, że wynajmujący ponosi koszt do pewnej kwoty z metra. Czyli umawiamy się, no to mamy jakiś załącznik techniczny, mamy jakąś część umowy, która opisuje nam, co się wydarzy na tym placu fit-outowym, placu budowy. Tak. Obliczymy, ile to będzie kosztowało, dzielimy to przez liczbę metrów, no i wychodzi nam jakiś koszt. Dokładnie tak. Który prognozujemy, no i mówimy, dobra, no to przyjmijmy, że ten koszt to będzie 1000 euro, no to do 600 euro za metr płaci wynajmujący, resztę różnicę ponosi najemca. Tak jak powiedziałeś i to tak działa jak w domu. Pierwsze co to musimy podliczyć koszty, taki truizm może tutaj powiem, a niekoniecznie, że bardzo podobnie tutaj to działa jak w przypadku remontów domowych, czyli no, jeżeli robimy to z głową, to planujemy sobie, tak, czyli wrzucamy do Excela, czy mamy jest zwykły ktoś, kto kalkulator. na tym czuwa, w sensie tak. jest jakiś taki gospodarz tego procesu, który powinien na to patrzeć tak zdroworozsądkowo, oceniać co jest potrzebne, co jest jakimś Tak. może superfluum, czymś niepotrzebnym, czymś, co jest po prostu zbędne. Tak jak mówisz, no i to wszystko są pieniądze, tak? To się wszystko opiera o pieniądze od początku do końca. Jak ten fit-out będzie wyglądał, ta aranżacja, budowa, przebudowa, cokolwiek to będzie, no to wiemy, że to po prostu jest kwestia pieniędzy. I zwykle, tak jak w przypadku remontów domowych, trzeba założyć oprócz tego budżetu tradycyjnego, ile wyjdzie, to jeszcze założyć margines na to, co wyjść może. I co się najczęściej okazuje, że jeszcze ten margines był za mały. Dlatego tutaj jest tak zwykle też pole do dyskusji między wynajmującym i najemcą. Dlaczego jest tak drogo? A bo myśmy sobie założyli ten margines, no a w domu to sobie Państwo nie zakładacie tak samo, więc o tym trzeba pamiętać. Mam znajomego, który zwykł mawiać, że gdy szykujesz się do remontu i masz pewien budżet na ten remont, to pomnóż go razy 2 i wtedy może się zmieścisz. I nie wiem, czy tak jest, ale te ostatnie lata, bo to chciałbym przejść Bardzo gładko do słusznie, tych problemów, tak. które toczą branżę obecnie, które gdzieś tam były asumptem do naszej rozmowy, że ta delta pomiędzy ceną finalną a założeniami jest obecnie, czy była bardzo duża. Nie wiem, jak to się teraz kształtuje w tej chwili. Natomiast rozmawiamy w grudniu 2023 roku. Natomiast no, ostatnie miesiące, lata są wyjątkowe dla branży. Tak, są z wielu powodów wyjątkowe dla branży, bo tutaj podniosę już oklepane tematy bardzo, ale no, cały czas one przekładają się i będą przekładały na to, co dzieje się w branży nieruchomości i też w tej części budowlanej. Czyli to, co powiedziałeś, Maciek, dobrze, że to podniosłeś, to jest, no, zaczęło się COVID, wojna na Ukrainie, całe spektrum dalszych wydarzeń, reperkusji, tak, czyli inflacja, no też zmiana tutaj u nas rządu, to wszystko, Szanowni Państwo, przekłada się na to, co dzieje się w branży nieruchomości. Tak, ile nas kosztuje remont w domu, tak samo. Więc jak było, no były różne momenty, już chyba nie ma sensu teraz tego rozwikływać na czynniki pierwsze, natomiast te ostatnie były problemy z łańcuchami dostaw. To Państwo, jeżeli macie... Agnieszka, bo generalnie sprawa jest prosta. Na cenę finalną składa się koszt produktu, Tak. koszt robocizny, Usługi, tak. no i kwestia zysku, który Tak. musi taka firma, która się tym zajmuje, mieć. No i teraz robocizna. No to bardzo często w ostatnich czasach ekipami budowlanymi, no te ekipy
to byli Ukraińcy, to byli Tak, ludzie ze wschodu tak. generalnie, bardzo dobrzy fachowcy bardzo często, ale też kwestia ceny, jaką musiał ten przedsiębiorca fit-outowy ponieść. Więc Tak, oni wyjechali z wiadomych powodów, wrócili, żeby zarabiać teraz, tak, więc był taki shift tutaj, dużo problemów z tego tytułu, były też problemy z ciągiem dostaw, tak, z łańcuchem no i dostaw. właśnie. I to jest druga sprawa, że to, szczególnie jak był COVID, ja nie wiem, kwestia jakaś tam znana mi z autopsji, mam kolegę, który zajmuje się kamieniarstwem, sprowadza kamień z Włoch. No i on mi opowiadał różne historie, jak to wyglądało. Podejrzewam, że to było dość powszechne na rynku, że tego typu problemy występowały. Tak, i występują nadal, tylko może tak się o tym nie mówi, bo mamy dużo różnych rzeczy teraz, które się dzieją u nas w kraju również. Natomiast stąd też ten trend tak zwany nearshoring, czyli mówiąc po polsku, przerzucanie produkcji bliżej nas, tak, żeby gdzieś... Żeby skrócić Żeby ten skrócić, żeby nie dystans. było, uniknąć tego problemu, albo go zminimalizować, że potrzebujemy coś do remontu, a to jest gdzieś na innym kontynencie i trzeba to przywieźć, no i nie muszę tłumaczyć, tak jak wygląda dostawa, plus koszty też tej dostawy. Więc to jest bardzo, mówisz, to jest proste, no co się na to składa, natomiast sam proces, elementy składowe, no to jest bardzo skomplikowana maszyneria i bardzo dużo czynników, które wpływają na to, czy Ty ostatecznie zdążysz zrobić ten remont na czas i dlaczego na przykład okno nie przyjechało, tak? No i ciekawe jest to, w kontekście biur chociażby, jaka jest linia czasu. No bo wyobrażam sobie tę sytuację tak, że dość często mamy do czynienia z tym, że na rok przed wygaszeniem naszego obecnego najmu, może dłużej, może na 1,5 roku, zaczynamy się zastanawiać nad tym, czy zostajemy, czy się przenosimy. No i to jest asumpt do dyskusji na temat kosztów takiej relokacji. No i wtedy prowadzimy negocjacje, wybieramy biuro, no i zaczyna się dyskusja, o której mówiłaś, to znaczy jakie mamy zachęty, co mamy dostępne i na coś się decydujemy. No i umowa, trzeba to finalizować. Tak, ale jeszcze zmierzam do tego, że wiesz, masz tę umowę i wprowadzisz się do nowego biura za rok. No i ustalasz ceny jakieś. No i potem się okazuje, że te ceny za rok Punkt. nie Maciek, są punkt, zupełnie tak. takie, na jakie się umawialiśmy, Co prawda? powód już żeśmy wymienili Tak. przed chwilą. Ale tak? to jest, ciekawi mnie skala, to znaczy ja doświadczyłem na kilku projektach, w które byłem zaangażowany, tego jak duża jest to skala, ale powiedz proszę, jak Ty to widzisz? To znaczy jak duża jest to zmiana? O 10%, o 20%? Nie chciałabym rzucać tutaj liczbami. Myślę, że bardziej trzeba było kogoś zapytać, kto pracuje w branży, mam na myśli, już jest wykonawcą, tak? Jak to się przekłada. Natomiast, ale to już dziesiątki procent To są chyba szło. radykalne zmiany na Tak. tyle, że to zagrażało w ogóle opłacalności projektów, Tak, prawda? no też Z punktu zależy, widzenia- co jest, no tak, nasze powiedzenie prawnicze, nie możemy tego uniknąć, zależy, jaki jest zakres tych prac, tak? Im bardziej skomplikowane prace, im bardziej wyszukane materiały, których używamy do wykończenia lokalu, no to też jest większe prawdopodobieństwo, że będzie to raz więcej kosztowało, dłużej potrwa i że nagle się okaże, że kosztuje to więcej niż żeśmy założyli dużo więcej, tak? No dobrze, no więc mamy umowę. Mamy umowę, to tak jak ja sobie na to patrzę, to widzę, że praktyka na rynku jest różna. Bardzo często mamy do czynienia z umową o roboty budowlane. Ale na dobrą sprawę wyobrażam sobie również inną umowę. Może to być umowa o dzieło, a nawet umowa o świadczenie usług prawnych. Zlecenie. Prawda? To jest tak, że ja to sobie w głowie tak układam, że to jaką umowę nazwaną wybierzemy, zależy trochę od skali tego przedsięwzięcia, że im większa skala, im więcej prac, tym bardziej idziemy w stronę umowy o roboty budowlane, a im mniejsze, no to jedna z tych dwóch umów pozostałych. Tak, to prawda. Tu jeszcze trzeba zaznaczyć, myślę, że warto. Wspomniałeś o zakresie. No przecież wszystko tutaj, jak my jako prawnicy wiemy o tym, regulują przepisy. Są prace, które nie wymagają od firmy, która je u siebie wykonuje w biurze, już tak upraszczając, robię remont, mam zgodę właściciela i remontuję to biuro, w którym tutaj siedzimy, tak? No i w zależności od tego, jaki zakres jest tych prac, Tak. to albo to mogę robić nigdzie nie zgłaszając, po prostu odmalować ściany, nic się praktycznie nie zmienia i wykładzina na taką samą wykładzinę, albo muszę to zrobić na tak zwanym zgłoszeniu i tutaj odpowiednie dokumenty przedstawić do urzędu i czekamy, Jasne, na upływ jeśli czasu, tak, tak. na upływ czasu albo na zgodę, jak po 30 dniach nie ma
informacji, znaczy, że to jest milcząca zgoda i mamy zgodę na to, co żeśmy zgłosili. No i kolejny krok to jest tak zwane PNB, czyli pozwolenie na budowę, to już jest W grubsza takich sprawa. największych projektach. Tak, i to które- idzie, tak jak Państwo pewnie się domyślają, już w miesiące, no bo i odpowiedni trzeba projekt przedstawić, i odpowiednią Tak. dokumentację, i często są pytania od urzędu, żeby uzyskać ostatecznie to pozwolenie na budowę, więc taka sytuacja. Taka sytuacja. Natomiast umowa o roboty budowlane jest umową nazwaną. No i esencjalia negoti tej umowy przewidują, że w ramach tej umowy powstaje obiekt zgodnie z projektem. No i to jest asum do tego, by rozmawiać na temat wielu spraw. Ten projekt i Temat ten obiekt. to jest temat rzeka, moglibyśmy tu Temat godzinami. rzeka, ale może skoncentrujmy się na jakichś takich sprawach, które może są istotne z punktu widzenia tego, o czym mówiliśmy, jakieś odpowiedzialności, zabezpieczeń. Rozmawialiśmy o zabezpieczeniach, więc może i tym razem trochę o zabezpieczeniach Myślę, że porozmawiamy. warto i to teraz zrobimy, drodzy Państwo, że skupimy się na tych najważniejszych zapisach umownych, jeśli chodzi o pracę, umowy na roboty budowlane, prace remontowo-budowlane. To, co najbardziej trzeba zwrócić uwagę. Jest bardzo dużo tych rzeczy, ale dzisiaj na tym najważniejsze. To może zacznijmy od tego, czy wszyscy czytają umowy, które podpisują. Maciek, to jest genialne. Słuchajcie, to jest świetne pytanie, to jest genialne pytanie. Dlaczego? Bo odpowiedź na nie, ja to wiem z autopsji, nie to, że ja nie czytam, wiem to od ludzi z branży, od moich kolegów, koleżanek, że część osób podpisujących umowy i to już mówię zupełnie poważnie, bez blagi, część osób, która podpisuje umowy tego typu na prace remontowo-budowlane, nie czyta tych umów, bądź czyta pobieżnie, albo czyta Bez zrozumienia. albo czyta ze zrozumieniem i po prostu, i to już jest inna kwestia, ponieważ tak bardzo chce wziąć te roboty, te prace i zarobić pieniądze, bierze na siebie ryzyko, że jakoś to będzie, tak, i podpisuje. No i jakoś to czasem jest. No i zakładamy, że jest jednak pewna grupa osób, która czyta ze świadomością i podejmuje decyzję ze świadomością, by wejść I odpowiedzialnością. w to przedsięwzięcie, czy nie. Bo jeśli by tej grupy nie było, to wniosek byłby taki, że nie warto w ogóle czytać tych umów. To po co prawnicy? Po co prawnicy? Po co prawnicy? Okej, więc ta świadomość jest ważna i to jest chyba dość oczywiste. Tu reprezentuje swój interes, bo warto by umowy były czytane i warto by były czytane przez osoby, które rozumieją ten język ze świadomością, że jest to jednak metajęzyk taki I to jest tej ważna branży. kwestia też kolejna, że i taki apel w zasadzie tutaj do nas, prawników, do naszej części galaktyki branży, żeby te umowy i w zasadzie do całej branży nieruchomości, do innych również, żeby umowy, które tworzymy, naprawdę to już są te czasy, żeby one były prostsze, żeby ten język prawniczy i prawny był przystępny dla ludzi, którzy nie są absolwentami Wydziału Prawa i Administracji, tylko dla każdego z nas. Zresztą tym zajmuje się legal design, taka ciekawa ta część, odłam można powiedzieć prawa, tak? Czyli jak prawo, upraszczając, jak prawo, skomplikowane przepisy tłumaczyć na polski, wyjaśniać, żeby było zrozumiałe dla ludzi po prostu. To ciekawa sprawa, bo tak idziemy w tę stronę. Idziemy w stronę Twittera, w stronę, Xa, idziemy w stronę krótkich treści, syntezy, być może obrazków, te emotikony, które wyrażają, dobre zdjęcie wyraża więcej niż 1000 tak, słów i to jest ten czas. Natomiast chyba na rynku nadal jest tak, że są umowy z tego przełomu lat 90., 2000, jest taka moda tego anglosaskiego barokowe sznytu, umowy. takiego, który Mój apel, który kochani, się rozlewa. Zmieniamy barokowe umowy na less is more, proste, nieskomplikowane. Prosto nie znaczy prostacko, prosto nie znaczy zbyt prosto. To ma być zrozumiałe i przecież nikt nie lubi otrzymywać faktury czytać faktury za energię elektryczną. Każdy chce wiedzieć, o co chodzi. Tak samo jest z umowami, tak? Ale z drugiej strony, wiesz, masz polisę ubezpieczeniową, która jest prosta. To zazwyczaj jest dwustronicowy dokument, ale sedno sprawy, jak masz problem, to jest w ogólnych warunkach umowy, które już nie są proste. OW. I wiesz, i to jest tak, że masz ten jednostronicowy dokument, no i masz OW i masz problem.
Tak. Więc to nie do końca rozwiązuje zagadnienie, nie o to, że masz tak, jak gdyby to dwie nie o to części, chodzi, żeby tylko, wyjąć tak. z głównej części umowy, z tej umowy podstawowej wszystkie skomplikowane rzeczy i przerzucić je do załączników i mówić, że a tutaj macie Państwo treść bardzo nieskomplikowaną, ale potem nikt nie rozumie załączników. No generalnie, żeby dla obu stron umowy, transakcji, tak, to było zrozumiałe. Myślę, że już najwyższa pora. Ciekawostką jest też, może dla Państwa będzie ciekawostką, że na przykład w Stanach Zjednoczonych umowy są tak skonstruowane z firmami, które sprzątają, czy nawet z takimi właśnie, które mają jakieś prace proste remontowo-budowlane, że tam są, czy z pracownikami takich firm, że tam są pewne piktogramy, ikony właśnie, które ułatwiają osobom, które często są, uwaga, niepiśmienne, zrozumieć, co oni podpisują, żeby się nie bali. To już jest taki przerysowany przykład, ale on jest z życia wzięty, więc idziemy w tym kierunku, żeby to było prostsze. Na razie operujemy na dokumentach, jakie mamy, natomiast ja apeluję do wszystkich, żeby czytali ze zrozumieniem umowy i naprawdę nie podpisywali za wszelką cenę, żeby zrobić pracę, chociaż ja wiem, że rynek nie jest łatwy teraz Znaczy, i to też różne nie rzeczy są się łatwe robi. decyzje, prawda? Tak. No bo jest ktoś, kto prowadzi jakąś działalność gospodarczą, ma ludzi na utrzymaniu. Tak. To też jest bardzo trudne, aby tych ludzi mieć i żeby oni byli dostępni, no bo jeśli się im nie płaci, jeśli nie zapewnia się im pracy, no to oni odejdą szukać tej pracy gdzie indziej. Więc no, te decyzje nie są proste, no a też często przedsiębiorcy chyba w tej branży liczą na to, że być może będą jakieś prace dodatkowe, że zawsze się uda odbić, no byleby tę pracę mieć, złapać, a później jakoś to będzie. Tak dokładnie to się odbywa, a rynek jest teraz wymagający, żeby nie powiedzieć trudny. Ja to mogę powiedzieć otwarcie i powiem, że nie ma dużo transakcji na rynku. Co to znaczy? To znaczy, że nie sprzedaje się dużo budynków biurowych, handlowych, tak? Tych fit-outów też to wcale nie dzieje się aż tak dużo, jakby można było sądzić po tym, co opisywane jest może w prasie, tak? No ale nikt nie chce iść w kierunku, że pokazywać, że jest źle, tak? Każdy woli pokazać, że jednak jest dobrze, tak? Natomiast ja też apeluję, żeby nie przerysowywać rzeczywistości, bo wiemy, jak takie pompowanie baniek może się skończyć, że ona w końcu pęknie i wszyscy na tym będziemy poszkodowani, więc żebyśmy byli osadzeni w realiach, no a realia są trudne. To więc zanim przejdziemy do odpowiedzialności, bo tak trochę dryfujemy w tym kierunku, więc... to może jeszcze pomówmy chwilę o takim pozytywnym wymiarze tej umowy, bo ja widzę te umowy wykonawcze jako coś, co jest szalenie ważne, aby doprecyzować zakres zlecenia. To znaczy, żeby możliwie jasno, konkretnie umówić się na to, co ma być zrobione. I nie wiem, czy się zgodzisz, natomiast no, moja percepcja jest taka, że jako prawnik, gdy przychodzą do mnie ludzie, a przychodzą zazwyczaj tacy, którzy mają jakiś problem, to ten problem bardzo często wynika stąd, że nie do końca wiadomo, na co się umówiono. Tak, przedmiot umowy nie został dookreślony prawidłowo. Tak. Tak. I to jest taki chyba największy problem w jasności przekazu. To może być znowu spowodowane wieloma sprawami. Brakiem odpowiedniego doradcy technicznego, brakiem odpowiedniego zapisania tych postanowień. Bardzo często chyba jest też tak, że ten wykonawca, który realizuje swoje prace, jest proszony tak na zasadzie zupełnie pozaumownej, no to pan zrobi jeszcze to. A dlaczego o tym miałam to właśnie jest... powiedzieć, już miałam Ci się wcinać, Tak? a Ty sam to powiedziałeś. Okej. Tak, Bo dokładnie mieliśmy tak. taki spór i on doprowadził donikąd, to znaczy ten wykonawca, który kornie wykonywał wszystkie te takie polecenia na gębę, no to jeszcze pan tutaj to zrobi, a ta instalacja to nie może być na tej wysokości, tylko tam 2 metry wyżej. Tak. No, poniósł konsekwencje tego, że nie zrobił tego w trybie umownym, bo te prace nie znalazły odzwierciedlenia w aneksowanej umowie. Tak, ale doskonale wiemy to, większość z nas z autopsji, jak remonty u nas w domu wyglądają, tak? Że jest zaplanowane, jak ma to być, ale nie, no to jednak Nie wyszło. nie szary Nie wyszło, fotel, tak. może zróbmy pomarańczowy, tak? Jeszcze to jest proste, bo to jest 1 do 1 wymienione, ale jak zrobisz jakąś pracę Jak jest taką, na stoku, tak, Maciek, jak jest na stoku. to jest inna sprawa, jak jest dostępny, jasne. Ale Jak jest na stoku, ale to jest bardzo skomplikowany proces, no właśnie, na który wpływa bardzo dużo różnych elementów, więc im bardziej on jest precyzyjnie ujęty w umowie i w przejrzysty też sposób, tak, dla wszystkich stron, interesariuszy, no to tym lepiej. I też kwestia chyba tego, o czym powiedzieliśmy sobie, żeby rzetelnie jednak tę papierologię zgodnie z tym, jak się umówiliśmy, realizować. No bo Tak. umowa najczęściej, aby ją zmienić, wymaga formy pisemnej, aneksu. Czyli to, jak jest dobrze, to jest dobrze, a jak jest źle, Tak.
Tak, przede wszystkim jest problem. mój apel też, żeby zbierać dokumenty od samego początku, jak robimy prace remontowo-budowlane, dokumentację, faktury za wyposażenie, wszelakie wyposażenie, Szanowni Państwo, bo potem często, jeżeli jesteście najemcą, wyprowadzacie się z tego lokalu, to powstają różne sytuacje, to już jest w ogóle osobny temat rzeka, ale tak skracając, powstają różne sytuacje związane z tym, co zostaje, na jakich zasadach, czy ktoś Czyli za coś na koniec, płaci. przy wyjściu, czy Tak, zostawiamy tak, te tak. rzeczy, czy możemy coś zabrać, na co? przykład wentylację, czy Ile to klimatyzację. I tu jest pytanie, no tak, ile to kosztowało? Tak. Dlatego ważne są tak te faktury, dokumenty, no i też dokumentacja projektowa, wykonawcza, powykonawcza. Lepiej mieć więcej tych dokumentów niż mniej, a zwłaszcza jeżeli jest się właścicielem budynku znowuż, to przy sprzedaży budynku im bardziej kompletna dokumentacja, tym wartość budynku jest wyższa. I tym mniej pracy trzeba włożyć w to, żeby ten produkt na sprzedaż przedstawić Tak, bo optymalnie. uzupełnianie dokumentacji jest taka usługa, to można zrobić oczywiście, natomiast jest to bardzo kosztowna i długotrwała akcja. Okej. Tego wolimy unikać. Więc taka dokładność chyba, Tak. nie? To by było takie hasło klucz przy Jak tym zawsze, określeniu. wszędzie. Tak. No dobrze, to porozmawiajmy może o tym, jak się coś nie uda, to znaczy jakie są opcje dla wynajmującego, dla najemcy, jak to działa. Jak się zabezpieczyć, tak? Jestem zwolennikiem gwarancji bankowej. Zanim rozpoczęliśmy nagranie, rozmawialiśmy o gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej. Ja stwierdziłem, że nie spotykałem się ostatnio z gwarancją ubezpieczeniową i tak żeśmy sobie rozmawiali. No, gwarancja bankowa, Agnieszka. Jesteś zwolenniczką takiego zabezpieczenia? Tak, bo bank jest jak bankomat i wypłaca się pieniądze. Bardzo uprościłam, ale do tego to się sprowadza na koniec. Tak, ja też jestem zwolennikiem tej instytucji. Mamy teraz nawet taki proces związany z pociągnięciem gwarancji bankowej i wielka korzyść, jaka jest z tym związana, nie jest to umowa o roboty budowlane, jest to zabezpieczenie innej umowy, natomiast nie zmienia to faktu, że instytucja jest ta sama i korzyść, jaką mamy w tym naszym postępowaniu, o którym mówię, jest taka, że jest to skuteczne zabezpieczenie także w przypadku postępowania sanacyjnego czy upadłościowego. A mógłbyś coś tutaj może naszym widzom wyjaśnić pokrótce, czym jest upadłościowe i sanacyjne? Króciutko. W sytuacji, w której nasz dłużnik, czyli ktoś, kto jest nam winien pieniądze, popada w tarapaty finansowe, no, może się tak autonomicznie z nich podnieść, z tych tarapatów, albo próbować jakiegoś rozwiązania takiego respiracyjnego. Jednym z takich form wskrzeszenia takiego dłużnika jest zastosowanie postępowania sanacyjnego, które w dużym uproszczeniu polega na tym, że do pewnego momentu, do momentu ogłoszenia rozpoczęcia tego postępowania w stosunku do dłużnika, zamraża się wszystkie jego zobowiązania, to znaczy dłużnik nie musi ich regulować, licząc na to, że się dzięki temu odrodzi, stanie na nogi, odzyska płynność finansową i zacznie spłacać bieżące zobowiązania oraz w formie układu te wstecz. Więc tyle idea, natomiast praktyka jest taka, że bardzo często jest już za późno, by reanimować takiego dłużnika. No i jest problem z tym, żeby uzyskać swoją należność za ten okres wstecz. Tak, bo jeszcze jest kolejka, jest się w kolejce gdzieś zwykle. Jest się w kolejce i jest się w tej kolejce nierównoprawnym jej uczestnikiem, to znaczy są podmioty uprzywilejowane i takie, które uprzywilejowane nie są. Urząd Skarbowy jest uprzywilejowany. Tak. No i cóż, i właśnie dlatego ta gwarancja jest taka fajna, bo można nawet będąc tym nieuprzywilejowanym interesariuszem kolejki do pieniędzy uzyskać zabezpieczenie. No i wielką korzyścią jest to, że jest podmiot trzeci, bank, który te pieniądze ma. I zabezpiecza. A idea jest taka, że płaci wierzycielowi i wstępuje w jego miejsce i puka o pieniądze i zajmuje miejsce w kolejce, aby dochodzić swojej należności od dłużnika. Więc gwarancja bankowa... Polecamy gwarancję bankową, tak. Ona Myślę, że tak. To jest super rozwiązanie. Rozmawialiśmy też o tym już nieraz, ile ona kosztuje. No, zależy, jaka kwota jest zabezpieczona tą gwarancją, jakie to jest roszczenie. Od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Takie są zwyczajowe stawki. Warto ponieść ten koszt. Zwłaszcza kiedy prace Tak. są na grube setki, jeśli nie miliony złotych.
Szczególnie warto, jeżeli jesteśmy beneficjentami takiej gwarancji, warto by poniosła ją druga strona taki koszt i warto wyegzekwować, aby taka gwarancja została podstawiona. Ale to nie jedyne zabezpieczenie. Są siódemki, rozmawialiśmy o siódemkach, to jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji, one skracają drogę do dochodzenia należności i jest to bardzo praktyczne rozwiązanie w dobie długiego oczekiwania na wyroki sądów. Tak. Może tak to Tak. kurtuazyjnie ujmę. Więc to jest ważne, jest ten cały obszar tego Są oprzyrządowania, kary umowne, tak? które można jakoś wprząc w cel, który nam przyświeca. Kary umowne, siódemki, gwarancja bankowa, to Ubezpieczeniowa. To wszystko działa fajnie. Tak. Tak. Okej, no ale są też takie nieoczywiste rzeczy. Przed naszą rozmową mówiliśmy o tym, że będziesz mogła podać kilka takich przypadków różnych problemów, wad, które wyniknęły. Ale może zanim o tym, no to jeszcze pomówmy o tych wadach. Jak W ogóle jest co słowo to jest wada, bo w przepisach, popraw mnie Maciek, jeśli coś źle mówię, nie ma definicji, może nie źle, wady jest. nie Zagalopowałam ma się, usterki. bo Tak. często mówimy usterka, wpisujemy do protokołu usterka, ale Pytanie, usterka nie ma definicji Pytanie, czy świadomie, kodeksowej. prawda? Bo to jest tak, że trochę sobie wpisujemy, no, że chcemy zwrócić uwagę na jakąś nieścisłość, niedokładność, niezrealizowanie tego, co chcieliśmy zrealizować. To prawda, czyli lepiej wpisywać wada, czy teraz już sądy tak patrzą spolegliwie i w przypadku postępowań sądowych, jakichś sporów, jeżeli jest wpisane w protokole usterka, to tutaj nie ma, nikt nie rozdziera szat, tak? Moim zdaniem użycie jednego czy drugiego słowa jest wtórne względem tego, co się faktycznie wydarzyło. Czyli na koniec dnia, jeśli opiszemy językiem potocznym, jaki jest problem, nie będzie problemu później z wywiedzeniem, na czym ten problem polegał przed sądem, czyli kwestii Słuchamy technicznego. Maćka teraz, tak? Czyli technicznego musimy rozpisać, wykazania. o co chodzi, a nie tylko, że usterka numer to, 1. To nie jest taki trik na zasadzie, jak napiszę usterka, to będzie dobrze, a jak napiszę Usterka wada, numer to będzie 1. źle, albo odwrotnie. Tak, tak. To nie robi roboty. Robotę robi precyzyjne, dokładne opisanie tego, na czym polega problem. Problem, tak. Z jakimś zdjęciem, albo z jakimś materiałem wideo, czyli z czymś takim, co dla nas, prawników, jest narzędziem do tego, żeby przekonać sąd, równie nieznający się na sprawach technicznych jak my zazwyczaj, że faktycznie jakiś problem istnieje, tak? I to jest ważne. Natomiast generalnie wada jest jakąś wadliwością, jakąś niespójnością z założeniem, które sobie poczyniliśmy, tak bardzo ogólnie odpowiadając na to, co mamy na myśli. Natomiast to o to chodzi. No, to intuicyjnie wszyscy czujemy, czym jest wada, prawda? Tak. Natomiast ważne jest to, żeby móc się do czegoś odnieść, bo wadliwość polega na tym, że to, co jest niezgodne z tym, na co się umówiliśmy. No i teraz pytanie, czy obie strony tego całego procesu, czyli wykonawca i zamawiający, widzą ten sam problem w ten sam sposób. Dlatego Zazwyczaj nie. tak istotne jest sprecyzowanie Tak. zakresu umowy bardzo. No okej, mamy wadę, mamy usterkę, mamy rękojmię i gwarancję. To też często Maciek, takie terminy. to jest moja prośba do Ciebie, żebyś to wyjaśnił, Dobrze. bo to jest tak często mylone, drodzy Państwo, nie wiem, czy Wy wiecie, czym jest rękojmia, czym jest gwarancja, że dotyczy tego samego, ale działa inaczej? Generalnie dotyczy tego samego, bo i przy przypadku gwarancji, i w przypadku rękojmi mamy do czynienia z zapewnieniem, uprawnieniem, pewną wierzytelnością, czy roszczeniem o naprawę błędu. Czyli coś działa nie tak, jak potrzeba, więc mamy gwarancję, mamy rękojmię i z obu tych instytucji możemy korzystać, aby przywrócić ten nasz niepożądany stan do stanu pożądanego, czyli żeby problem wyeliminować. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach. Te instytucje są jednak od siebie różne. I czym one się różnią? Różnią się tym, że gwarancja jest uprawnieniem, które się daje albo którego się nie daje. To znaczy jest to fakultatywne rozwiązanie i gwarant może tę gwarancję dać, a może jej nie dawać. To leży w jego gestii. Natomiast w przypadku rękojmi ona się należy z mocy prawa. To znaczy rękojmia po prostu jest. To się liczy też przy zakupach na przykład obuwia, bardzo się sprawdza. A od początku tego roku to już nie jest rękojmia, tylko to jest zgodność towaru z oczekiwaniami czy z zapewnieniami. Ale to jest kwestia frazeologiczna, mało istotna, a mechanizm jest ten sam. To znaczy
Aha, istotne może jest to, że Czy konsumenci... fitauty, czy buty, mówimy o Tak, tym samym. ale wiesz, ale to jest tak, że konsumenci są inaczej traktowani, a inaczej są traktowani przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, to prawda. I w najmie mamy jednak do czynienia z przedsiębiorcami. I to Tak, działa rynek na profesjonalny, zasadzie usług profesjonalnych. trochę innej niż na zasadzie konsumenckiej. No i widz polega na tym, że konsument jest chroniony. To znaczy jest traktowany trochę jak taka osoba, której ta ochrona jest niezbędna, która nie potrafi sama zadbać o swoje interesy, więc chroni się takiego konsumenta bardziej, przedsiębiorcę mniej. Wyrazem tej ochrony No bo tutaj udzielanej... mamy, przepraszam, że Ci przerwę, Maciek, przedsiębiorca versus przedsiębiorca, to są w miarę równoprawne Tak, podmioty, aczkolwiek wiadomo, że przedsiębiorca versus osoba fizyczna, która często kupuje na przykład właśnie buty, no to już jest inna sytuacja. Inna inszość. Inna inszość, tak jest. Natomiast wracając, no to generalnie jest tak, że rękojmia może być zmodyfikowana. To znaczy strony mogą się dogadać w ten sposób, że modyfikują zasadę kodeksową. Ale jeśli jej nie zmodyfikują, to generalnie rękojmia jest udzielana na okres 2 lat, a w przypadku nieruchomości 5 lat. No i kwestie fitautowe to jest coś takiego ciekawego, na ile to jest okres 5-letni, na ile to jest 2-letni okres. No i ja tak intuicyjnie staram się zawsze podchodzić do rozróżnienia tych terminów w ten sposób, że coś, co jest trwale związane z nieruchomością, co staje się tą nieruchomością, no to tutaj mamy ten okres ochrony dłuższy, 5-letni, a to, co jest czymś takim przenośnym, czymś takim odłączalnym, no to mamy ten okres krótszy. I tak jest w praktyce, jak mówisz, chociaż też jest bardzo różnie, bo zależy od tego, jak dany producent na przykład danego urządzenia, elementu, po prostu jaki okres tutaj przewiduje. I jak się strony umówią, prawda? Też. Jak to będzie wyglądało. No i ważne jest również to, że czego innego można żądać na podstawie gwarancji, a czego innego można żądać na podstawie rękojmi. To jest clue. I to jest tak, to jest jedna z podstawowych różnic, bardzo daleko idąca, ponieważ rękojmia, uwaga, daje możliwość żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. I to są bardzo daleko idące roszczenia, ponieważ w sposób kapitalny potrafią zdyscyplinować wykonawcę do tego, by zakasał rękawy, mówiąc po staropolsku, albo może średnio po staropolsku, takim językiem, może nie bardzo współczesnym. Budowlanym bardziej, czyli jesteśmy na planecie Gdybym miał mówić dzisiaj. językiem budowlanym, to użyłbym bardziej sformułowania polegającego na zagęszczeniu ruchów. Państwo sobie tu wyobrażą, dosłuchają. Tak, więc to jest to. Więc jeśli zamawiający ma prawo do tego, aby obniżyć cenę, no to jest niesympatycznie. Jeśli ma prawo odstąpić od umowy, czyli doprowadzić do sytuacji, w której strony się rozchodzą i traktują umowę za niezawartą, a wynagrodzenie, które już do tego momentu otrzymał wykonawca, musi zostać zwrócone, to robi się bardzo niefajnie. Natomiast w przypadku gwarancji mamy generalnie do czynienia z sytuacją, w której uprawniony może żądać naprawy. Czyli takie trochę SLA, że on musi przyjść, naprawić, że jest jakiś problem, no to nie wiem, fugi przy kafelkach się gdzieś tam są nie takie jak trzeba. Blat się wyszczerbił, tak. To są jakieś rzeczy, które on musi zrobić i naprawić. Więc tak to działa. Jeżeli, wracając do rękojmi, jeżeli zaś mamy do czynienia z tymi zabezpieczeniami, o których mówiliśmy, jeżeli mówimy, no to masz prawo odstąpienia, masz kary umowne, masz 7, masz gwarancję bankową i jeżeli to wszystko sprząc w jeden taki super, mega Combo. mechanizm, tak, takiej gwiazdy śmierci, która niszczy planety, no to jest taka gwiazda śmierci. Maciek, tak. dzięki za odniesienie do galaktyki, jest kapitalne. Tak. Dziękuję. Tak, to No jest więc ta gwiazda śmierci. To jest ta różnica pomiędzy gwarancją a rękojmią. Wydaje mi się, że dopłynęliśmy do końca. Czy jest coś jeszcze, Agnieszka, o czym byśmy mogli pogadać? Myślałam sobie o samych płatnościach, o tym, o tej jak części one zatrzymanej? są. O tej części zatrzymanej, tak, bo jest taka praktyka w branży budowlanej, że 5%? Najczęściej się spotykałaś? Różnie. Powiedzmy, że kilka procent, tak? Okay. Powiedzmy, że kilka procent. Sky is the limit, tak? Na ile się ten na ile wykonawca... można tego wykonawcę... Tak. Natomiast też tutaj szereg kwestii jest takich praktycznych, myślę, gdzie wykonawcy w zależności od tego, jak dużą są firmą,
na co mogą sobie pozwolić, jak daleko mogą pójść, jeśli chodzi o w ogóle zabezpieczanie siebie, tak? No to też nie trzeba tego robić żywą gotówką chyba, prawda? Nie trzeba, ale część firm, która nie ma zdolności kredytowej, czyli bank nie może linii kredytowej otworzyć, bo okazuje się, że po prostu firma nie ma z czego egzekwować później, tak? Po prostu nie ma jakiegoś dużego Czyli jest przedsiębiorstwa. to badane przez te instytucje finansowe, Oczywiście. albo da, albo nie, tak. No bo finalnie Ktoś wynajmuje mieszkanie. Instytucja finansowa jest eksponowana na ryzyko, no bo można przyjść, zapukać, poproszę. Dla prostego przykładu, dokładnie, ktoś wynajmuje mieszkanie, cała ekipa jest outsourcowana, czyli to są ludzie, podwykonawcy, ci tak zwani na narzędziach, bo tak to się mówi w tej części branży, czyli pracownicy są gdzieś, to jest wszystko podzlecane, czyli w zasadzie jest pan Kowalski. Tak, pan Kowalski, to jest bardzo popularne w branży i też nie ma w tym nic złego, no to są różne modele pracy, to jest model, który obniża koszty funkcjonowania, tak? Co innego jest zatrudniać ludzi na etat, a co innego jest podzlecać, zatrudniać ludzi na etat, no to jest ciągłość tego zatrudnienia, tak? Tutaj nie muszę rozwijać, Państwo sobie pewnie dopowiedzą, czym innym jest zatrudnienie ekipy ludzi, zespołu ludzi na etaty, to są ogromne koszty, a czym innym jest po prostu zatrudnianie na akord ludzi, na zleceniach, pod konkretny projekt, więc to są różne modele i ten model, gdzie się zatrudnia pod konkretny projekt, jest bardzo popularny. Można zawsze powiedzieć, że on jest obarczony ryzykiem, bo nagle ludzi nie będzie, pojawią się inne sytuacje, no ale to jest kwestia wyboru, tak? Czy chcemy mieć taniej i większe ryzyko, czy chcemy mieć drożej i minimalizować ryzyka. No ale wracając do tej kwoty zatrzymanej, bo to rozumiem, o czym mówisz, rodzi pewne wątpliwości, no bo mając ten kaskadowy charakter relacji pomiędzy wykonawcami, każdy kolejny musi w stosunku do tego wyżej, aż do samego zamawiającego, czy do generalnego wykonawcy, zostawić część należności na placu i czeka jak długo i czemu w ogóle służą te pieniądze zatrzymane? One są po to, żeby w zasadzie inaczej. Jeżeli Ty zamawiasz pracę, Maciek, i boisz się, że ten wykonawca po prostu ucieknie. Nie znamy się, albo jest problem generalnie z tym, że nie wiem, jakiej jakości pracy on będzie wykonywał. To chcesz się w jakiś sposób zabezpieczyć przed taką sytuacją, że ekipa nie wróci na przykład. Tak coś zacznie robić i nie wróci. Z życia znane przykłady, myślę, części z Państwa. Albo jak już skończy nawet pracę i wydaje się, że wszystko jest ok, a potem się okaże, że nie jest ok. Coś trzeba naprawić, zmienić i tylko ta ekipa może z jakichś powodów to zrobić i nagle nie ma tych ludzi, albo ci ludzie nie chcą się pojawić, tak? No, ale mamy tę rękojmię, o której rozmawialiśmy, prawda? Tylko o wiele łatwiej się ją egzekwuje w trakcie prac i o wiele trudniej się ją egzekwuje po ich zakończeniu, Nic wiadomo. tak skutecznie nie działa jak cash, zatrzymanie pieniędzy, żywych Stymuluje pieniędzy. do zagęszczenia ruchów. Tak samo kary finansowe, żadne nie są tak skuteczne jak, żadne kary nie są tak skuteczne, myślę, jak kary finansowe, wiemy to, więc tutaj działa to analogicznie. To jest zabezpieczenie, taki bufor bezpieczeństwa na wypadek, że w przyszłości ten wykonawca po prostu nie dźwignie tematu i zostaniemy z problemem. Miałem ostatnio ciekawy case taki właśnie w tym obszarze zatrzymanych środków. Otóż do naszego klienta zwrócił się komornik. Nasz klient działa w charakterze trzeciodłużnika, to znaczy tego, który potencjalnie jest winien pieniądze dłużnikowi. Więc komornik do nas napisał uprzejmy list, w którym poprosił o to, żeby wszystkie pieniądze, które powinniśmy zapłacić temu dłużnikowi, żebyśmy je zapłacili komornikowi, żeby on zaspokoił wierzyciela. No i mieliśmy wątpliwość, czy właśnie te środki, które są zatrzymane dla tego dłużnika wykonawcy, powinniśmy przekazać komornikowi, czy powinniśmy je dalej trzymać, czy jesteśmy uprawnieni do tego, ponieważ ten okres, na jaki mieliśmy zatrzymane te środki, jeszcze się nie skończył, to znaczy jeszcze tam przez rok, czy rok i trochę mieliśmy je trzymać. No i mieliśmy taką wątpliwość, jak to jest i z naszej analizy wynikało, że powinniśmy je zatrzymać, nie powinniśmy ich przekazywać, dlatego że one nie są jeszcze wymagalne. Dopiero gdyby stały się wymagalne, no to możemy je przekazać komornikowi. To była ta wątpliwość. I taka ciekawa, chyba praktyczna sprawa, taka ciekawa, praktyczna wątpliwość, która może w tej sytuacji się pojawić. Tutaj wiele jest różnych sytuacji newralgicznych i ja teraz, jak to mówiłeś, to przyszła mi do głowy pewna myśl i wypowiem ją. I też to jest jeden z moich apeli tutaj kilku tym razem do zamawiających. Rynek jest trudny i ja to mówię w tym momencie już też w imieniu firm wykonawców, czyli firm fit-outowych, budowlanych, które mają niepopłacone
faktury. I to się dzieje, drodzy Państwo, są problemy z płatnościami, z ciągłością, z przepływami finansowymi i wiemy, jak to działa. To jest efekt domina, że jeżeli ja mam fakturę niezapłaconą, to ja mam problem, żeby zapłacić i dalej to się wszystko Tak. przeciąga. Więc mój apel do firm zamawiających, do właścicieli, do inwestorów: drodzy, nie trzymajcie tych faktur w nieskończoność, zwłaszcza jeśli możecie zapłacić, nic nie stoi na przeszkodzie. Ci ludzie potrzebują, tak jak my potrzebujemy pieniędzy, Wy potrzebujecie wynagrodzenia na czas, to tak samo działa. Poza tym te zatory, one są bardzo niebezpieczne dla całej naszej gospodarki. Więc ja tu mrugam okiem do inwestorów, którzy oglądają nas. Oni doskonale wiedzą, czy faktury są popłacone i które są niepopłacone. W związku z tym uśmiecham się i moja gorąca prośba: płacimy faktury na czas. Jesteś idealistką, Agnieszka, wierząc, że ten apel może rzeczywiście coś zmienić. Ja Nawet jeśli, też jestem idealistą. nawet jeśli jedna osoba puści dzisiaj fakturę po tym wierzę. apelu, Tak. to ja uważam, że to jest sukces, cel został osiągnięty. Trzymam kciuki, żeby tak było, natomiast wiem, że ta branża i ten rynek nie są proste. Są te regulacje, które pozwalają wykonawcom czy podwykonawcom zwrócić się do zamawiającego. To się dzieje, to się działo i pewnie się będzie Tak, dziać. i jeszcze coś, żeby powiedzieć w obronie właśnie z drugiej strony inwestorów, żeby nie było, że ja tutaj tak uderzam w tych inwestorów, Tak. to też, żeby poszerzyć świadomość firm, które no, czekają na te płatności. To często, czy czasem nie jest tak, że ktoś nie chce tego zrobić. To czasami są różne procedury tam w środku firmy, ale też są różnie polokowane pieniądze i zwolnienie tych pieniędzy na dane prace. Są różne sytuacje w firmach, tak? Inwestorzy też mają swoje problemy. W związku z tym to nie jest tak, że czasami oni nie chcą zapłacić. Czasami po prostu mają trudność u siebie, tak jak Wy macie po swojej stronie. Czasami jest też To tak, są że skomplikowane tematy. przy tej kaskadowej relacji z inwestorem, gdzie jest wykonawca i podwykonawcy, często jest problem na jakimś odcinku prac, jakiś spór co do tego, czy te prace były zrealizowane poprawnie, czy nie, co wstrzymuje płatności w ogóle, bo warunkiem płatności jest na przykład złożenie oświadczeń przez wszystkich interesariuszy tego Tak, procesu, bardzo ciekawy wątek poruszyłeś, że Maciek. nie ma Oczywiście. zobowiązań i Tak. to czy jeżeli jesteśmy w sporze, to nie wiemy, czy jesteśmy Tak. czyści, czy nie. Dlatego precyzja zapisu tutaj też, kiedy można zwolnić kwotę jaką, czy częściowo, to wszystko ma znaczenie. Czy częściowe tak, ratalne nawet- płacenie po przerobach tak zwanych. Tak, i to nawet ci publiczni zamawiający nie są tutaj w łatwej sytuacji, choć oni, aby móc w ogóle rozpisać przetarg, te środki muszą mieć zgromadzone, taki Tak. jest warunek. Co ich różni od inwestorów prywatnych, bo ci czasami te środki mają, czasami nie i jest problem. Sami wiemy, jak to jest, jak remont robimy. Czasem mamy te pieniądze, a nagle się rozchodzą. No i to u inwestorów jest bardzo podobnie, słuchajcie. I tym optymistycznym akcentem Życie. i tym Życie w optymistycznym, galaktyce. tak, życiowym akcentem chciałem Ci, Agnieszka, bardzo podziękować za spotkanie, za możliwość bardzo ciekawej rozmowy w bardzo fajnej atmosferze na tematy również bardzo trudne, bo to tak z uśmiechem na twarzy, żeśmy o tym rozmawiali, a często to są dramaty i sytuacje bardzo trudne, więc bardzo Ci za to dziękuję i miło mi, że ponownie byłaś gościem Nie przeszkadza mi brak feminatyw, mogę być gościem. w naszym programie, w naszym Studio Gesell. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki Maciek i dziękuję Państwu. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie naszego wywiadu. Zapraszam do subskrybowania Studio Gesell. Znajdziecie tam Państwo nasz pierwszy wywiad z Agnieszką i wiele innych ciekawych treści, nie tylko o nieruchomościach. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.